Darek Brzozowski, Drumfest Opole 2017. Witamy na kanale Bidet TV. Witam Was Po raz wszystkich kolejny. Po raz kolejny dziękujemy za poświęcony nam czas. No jesteśmy świeżo po ogłoszeniu wyników Zgadza konkursu się. Young Drum Hero 2017. No to muszę Cię zapytać o Twoje wrażenia. Bardzo pozytywne, chociaż oczywiście był to mega stres. Pierwszy raz w ogóle brałem udział w takim, wczoraj grałem warsztaty. No to nie jest już to może coś nowego dla mnie, ale zawsze też jest oczywiście mega stres. Jest dużo większy mam stres niż jak granie z koncertów. Jeśli chodzi o konkurs, pierwszy raz byłem właśnie w jury i było to dla mnie stresujące, że trzeba po prostu wybrać tego jedynego zwycięzcę. Innych skrzywdzić. Innych Przynajmniej skrzywdzić. niektórych. Tak, naprawdę poziom jest mega wysoki. Ja nawet sobie nie zdawałem sprawy, bo od jakiegoś czasu po prostu już nie śledzę, co tam młodzi wyprawiają. Czasami po prostu jak gram koncerty, są supporty, to oczywiście widzę jakiś młody zespół, młody bębniarz, no to sobie tam zobaczę, co ma tam do powiedzenia ciekawego za zestawem. I naprawdę było bardzo ciężko. Były dwie kategorie wiekowe, do 16 roku życia, do 23 roku życia. Jestem mega pod wrażeniem tych młodych, naprawdę. My też. Naprawdę były takie strzały, że naprawdę było bardzo ciężko wybrać. I to było po prostu, tak naprawdę wszyscy byli w graniu. Ja to właśnie starałem się dzisiaj im przekazać, że to, że w ogóle pojawili się, że w ogóle przyjechali tutaj, zagrali, weszli na scenę, to już są tak naprawdę wygranymi. I to się będzie przekładać nie tylko na to, że nie wiem, że będą już doświadczeni, będą wiedzieli, jak taki konkurs wygląda, ale to będzie też się im przekładać w takim życiu prywatnym, w codzienności. Nabiorą po prostu bardziej pewności siebie. Także... Podwójna albo potrójna sprawa, dlatego że oni wiedzą też, przed kim występują. To nie jest zwykła publiczność, rozumiesz, składająca się z cywili. Tylko tutaj byli sami bębniarze i kto ich oceniał i tak dalej. To dlatego jest podwójny albo potrójny występ. Tak. Dlatego to właśnie też powiedziałem, że jak gram te pokazy, też dla mnie jest mega stres, no bo wiadomo, że są bębniarze. Także, ale właśnie oni wszyscy, przede wszystkim młodzi, muszą do tego w ten sposób podchodzić, że to nie tylko chodzi też o samogranie. To chodzi też o to po prostu, jak potem będziemy, już mając te doświadczenia, po prostu będziemy po prostu pewniejsi siebie, lepsi. Okoliczności, jak się poznaliśmy z 8 lat temu, chyba to było w Poznaniu, pierwsze Twoje warsztaty. Od tego czasu właśnie minęło z 8 lat, może 9, nie pamiętam dokładnie. Nie więcej. I trochę świata w ogóle zjeździłeś z tymi warsztatami, nie tylko Polskę. No nie tylko Polskę. Jak się zmieniło Twoje podejście do tego, co chcesz pokazać i przekazać przez te lata? Tam z te 8-10 lat temu to dla mnie nadal też jest ważna technika. Także dużo czasu poświęcałem na tym, jak grać po prostu ekstremalnie na bębnach. Wszystkie technika gry na stopach, blasty, przejścia, aranżowanie metalowych utworów i to nadal oczywiście jest bardzo ważne, ale No troszeczkę teraz bardziej zwracam uwagę na to po prostu, jak prowadzić tą swoją karierę.
bo widzę, że jest po prostu bardzo dużo dobrych bębniarzy. Naprawdę w Polsce mamy mega bardzo dobrych bębniarzy. Jeszcze teraz po tym konkursie to już w ogóle jestem pod mega wrażeniem. A mając lat już 37, zaraz 40, a jakoś tak za bardzo nie czuję oddechu tego młodego pokolenia na swoich plecach. I cały czas, no jak wiele zespołów, którzy tam nie mają bębniarza albo chcą nagrać płytę, to po prostu dzwonią do mnie. Ja się tak zawsze pytam, kurczę, no to nie ma tam u was jakiegoś młodego perkusisty, który mógłby to zrobić, albo który mógłby z wami grać na stałe, no i się okazuje, że nie ma. O, teraz jest twój czas. Po prostu. Jest to może, no nie wiem, no Markę zawsze no miałem tam dosyć dużo. Markę, rozumiesz? Tak dużo pracy. Popie dzwonił do Dąbrówki, nie? No z Michałem Dąbrówką to jest w ogóle, ile razy nagrywam w takim studio Sonus pod Warszawą i tam jest taki producent Andrzej Karp, ile razy przyjeżdżam, rozstawię bębny, nagłośnie, zawsze wchodzi do sali. I co, jak tam wszystko już działa? Tak. Bierze telefon. Michał, bębny rozstawione, możesz przyjeżdżać. Wiesz, klasyk. A jak Michała nie ma, to co? Robert, jesteś wolny? No tak. Słuchaj, zastanawiałem się tak, zresztą George'a to dzisiaj pytałem. Jakie są twoje przemyślenia na taki oto temat? Trudno jest na przykład jazzowym perkusistom nieamerykańskim przebić się w Ameryce. Trudno jest bluesowym, nawet rockowym perkusistom nieamerykańskim przebić się w Ameryce. A z jakiegoś powodu perkusistom ekstremalnym to się udaje. To się udaje, to prawda. Czy jest w ogóle wyjaśnienie tego zjawiska, tego fenomenu, że wiesz, że Grecy, Czesi, Polacy radzą sobie na rynkach światowych, grając właśnie taką muzykę? Wiesz co? Nie wiem, skąd to się bierze. Ja miałem na przykład takiego farta, ale nie skorzystałem z tej okazji i teraz po prawie 10 latach sobie strasznie pluję w brodę. Jak byłem na pierwszej trasie z Dimmu Borgir, bardzo duża trasa, bo to było razem, tam był Danzig headlinerem, to było jakieś jego tam 30-lecie, czy tam mega duże kluby i... Przepraszam, zapomniałem o Austriakach, jeszcze Mirek. Jeszcze Mirek. I ja pamiętam, graliśmy w Hollywood, to już była końcówka trasy. I mieliśmy na drugi dzień day offa, ale byliśmy tam wtedy prowadzili ci kolesie z Jackass, mieli taki program na jakimś tam bardzo takim popularnym kanale. I graliśmy tam normalnie na żywca, w pełnym resztunku, w make-upie, był tam wywiad i tak dalej. No i tam oczywiście było, wiesz, no LA i tak dalej, dużo ludzi w tej telewizji i po tym nagraniu przyszedł koleś i mówi, kurczę, ja tutaj niedaleko mam studio, może byś został troszeczkę dłużej po tej trasie i byśmy nakręcili jakieś tam DVD czy coś, byśmy porobili, on jeszcze jakąś ci podłapał robotę, bo tutaj jest jeden taki koleś, który szuka tam właśnie kolesia do zespołu, byście tam coś jeszcze zrobili, znaczy w sensie do nagrania płyty. Ale byłem jakoś taki, nie wiem, byłem tak spanikowany, jakoś, to bo te LA to wszystko ci najwięksi, nie, to tak mówię, kurczę, przecież to sobie nie poradzę. Ale mówi, to weź tam sprawdź, czy do kiedy masz wizę, kiedy możesz przybukować te bilety. Okazało się, że miałem tam jeszcze wizę ważną jeszcze po trasie z 2 tygodnie i mógłbym to śmiało zrobić. Jeszcze mi proponował kasę, ale byłem jakoś, tak spanikowałem i kurczę, i powiedziałem, nie, słuchaj, ja muszę jechać do domu, bo tam coś tam, nie? I tak pluję w brodę, po prostu, także to jeszcze cały czas nawiązując właśnie do tych młodych. Ja się naprawdę cieszę, że oni tu przyszli, to zrobili. To jest nieważne, czy ktoś wygrał, czy nie wygrał. I to też by było nieważne, czy ja bym sobie z tym poradził, czy nie. Jakoś bym to na pewno zrobił, ale bym był na pewno spełniony, że to zrobiłem. Najgorzej właśnie jest w życiu, jak czegoś nie zrobisz, a jeszcze tym bardziej, jak masz propozycję. I potem po prostu po tym czasie, wiesz, no, pluję sobie w brodę. No widzisz, ale może ale wracając troszeczkę 40 lat, żeby to wiedzieć, nie? No właśnie, kurczę, ale no nie, no wiesz, no to jestem młodzi, wiesz, no wiesz, 10-latek był, wszedł, zagrał, wiesz co chodzi, nie? No tak, tylko wiesz... Może nie doszedł do finału, ale to jest nieważne. Ale on już jest teraz, będzie, wiesz, już jest w innym miejscu. Tak, to prawda. Natomiast jest taka cienka różnica i naprawdę trudno jest to rozróżnić. Granica między wiarą w siebie a pychą, rozumiesz, że ty wtedy, gdy miałeś te propozycje, właściwie może byś to uznał właśnie za pychę, za to, że nie znasz swojego miejsca w szeregu, gdybyś się na to zgodził.
No właśnie, jest to... A dziś wiesz, żebyś to udźwignął. Tak. No dziwne, bo ja byłem po całej trasie, byłem już naprawdę rozgrzany, byłem po prostu, wiesz, i też byłem rozgrzany z angielskim, bo to też, wiesz, tak jak siedzisz w domu, nie gadasz, to też jak zawsze jadę tam, wiesz, do Norwegii wziąłem na trasę, to zawsze te pierwsze tam tydzień, 2 tygodnie, to jest także byłem totalnie w ogóle, wiesz, bym tam wpadł i było wszystko, nawet po tym względem, bo to też jest dla mnie zawsze stresujące. Jak moja trasa, jak grałem pokazy warsztaty w Australii, to ja po prostu na dzień przed po prostu byłem tak spanikowany, mówię, nie, no ja tam nie lecę, ja sobie tam nie poradzę, gdzie ja sam, kurczę, drugi koniec w ogóle na koniec świata i tak dalej. No ale zrobiłem to i naprawdę byłem mega, pamiętam wtedy szczęśliwy i dumny z siebie, mówię, kurde, pojechałem, było naprawdę super. Ale troszeczkę już odszedłem od tego, od pytania. Nie wiem, no, za mnie to się zawsze śmieją, że dlaczego gram w Dimmu Borg, dlaczego właśnie gdzieś tam sobie, nie wiem, bo Polak to wiadomo, tam jest tani, nie? Ale musi Tanio, umieć. ale zrobi dobrze. Musi umieć, właśnie. Musi umieć. Nie, ja się oczywiście śmieję, no tam oczywiście to nie jest takie myślenie. No, tam, Każdy wiesz, miałby tam... prawdopodobnie podobny rodzaj umowy. Nie, tak, to się śmieje, wiesz, to padały takie teksty właśnie ludzi, którzy po prostu, no nie wiem, no z jakiejś zazdrości, zawiści po prostu i takie gadki, a wzięli go, bo coś tam. Nie, no nie wiem, no mi się wydaje, że ogólnie wiesz, no, z bębnami w muzyce metalowej jest o tyle prościej i bycie perkusistą, że te bębny są na nagraniach bardzo mocno wyeksponowane, na koncertach bardzo mocno wyeksponowane, zawsze są duże zestawy, które widać, tego perkusistę ma być widać, jest na wielkim podejście, a wiesz, a bębniarze, którzy na przykład grają muzykę popową, mimo że są naprawdę mega super, ale muszą grać prosto, nie mogą się za bardzo pokazać. Oni są zawsze gdzieś tam z tyłu. Najważniejsza jest ta osoba, ta gwiazda. A w takiej muzyce metalowej, no, Perkusista też są gwiazdami. gwiazdą, Tak. nie? I też jest miejsce na solówkę. No i już sama gra tu się sprawie praktycznie jak solówka. No jak wczoraj, no bo jak się gra takie numery jak Dimmu Borg, no to jest praktycznie solówka, no. Tak. Tam jest parę momentów, gdzie odpuszczasz i tak dalej. I to Wracając- może, mi się wydaje, że to jest to na przykład, no wiesz, widzisz bębniarza, który gra, wiesz, tam i sobie myślisz, no dobra, no fajnie, jest grubszym, ale nie za bardzo, a wiesz, zobaczysz mnie w akcji, myślisz, jo, ale super, ale mega, ale wiesz, tutaj, to, stopki, coś, wiesz. I to też jest takie złudne często, bo tak naprawdę często właśnie ci bębniarze, którzy tam sobie tam gra, nie wiem, tam z Adele czy coś, okazuje, że jak widzisz jego, to są po prostu mistrzowie. Oczywiście. A może kwestia tego, że nie czujesz, jeszcze mówiłeś o tym, że oddechu nie czujesz, młodych i tak dalej. Może to jednak też ma związek z tym, że ty akurat miałeś chyba to szczęście, myślę, że powiesz, że to było szczęście, że się wychowałeś po prostu w stadzie wilków, wiesz, no takich wilków, którzy rzeczywiście wszyscy byliście gotowi polować, rozumiesz, nie? No to wszystko ma jakby, wiesz, no, widzisz, no. Z tej waszej, wiesz, takiej szczeniacko-gówniarskiej ekipy, Tak. no to wiesz, nie? No bo to jest tak, no oczywiście łatwiej jest jak masz swój zespół i masz, kurczę, ziomali, którzy są z tobą, tworzycie grupę, jest łatwiej. A gorzej jest jak, nie wiem, no mieszkasz sobie w mieście, no oczywiście masz znajomych, ale nikt się nie zajmuje muzyką. Ty chcesz bardzo grać na bębnach, chodzisz gdzieś do szkoły muzycznej, ćwiczysz, ale nie masz, ja jestem w stanie zrozumieć, że to jest dużo ciężej po prostu sobie z takim indywidualną karierą poradzić. No. A w takiej ekipie zawsze ci powiedzieli, to jest fajne, to jest niefajne, rozumiesz, nie? No ma to na pewno wpływ. No ale to co powiedział wczoraj George Collias, czy dzisiaj Maciej Gołyźniak po prostu do tych bębniarzy, zakładajcie własne zespoły. Tak. Tak. No to zakładajcie. No zakładajcie, no bo to ciężko zostać Thomasem Langiem, no.
Byłoby to bardzo ładne zakończenie naszej rozmowy, gdyby nie to, że jeszcze zapytam Cię, jak się należy w tego typu sytuacjach o Twoje plany na przyszłość. Co się będzie działo w najbliższych miesiącach albo w nowym roku, bo ten powoli się kończy. No teraz startuję z trasą jesienną z zespołem Hunter. Mam tam jeszcze jakieś propozycje warsztatów, ale to są na razie propozycje, dogadujemy tam szczegóły. W lutym prawdopodobnie wyjdzie płyta Dimmu Borgir, która już jest dawno zakończona, bo nagrałem bębny w lutym tego roku. Praktycznie już na koniec marca to już było już po miksach i masterach. Także jak na razie jest potwierdzony jeden koncert, na razie jeden, no ale duży, bo będziemy tam headlinerem w jednym dniu na Wacken. I jeszcze nieoficjalnie, ale już wiem, że jest potwierdzone też na festiwalu Hellfest. Pracuję nad nową płytą zespołu Proces. Okładka pierwszej płyty. Tak jest. Jest nowy projekt z wokalistą Antigamy i z byłym gitarzystą Obscure Sphinx i Rootwater. Także zobaczymy, mamy w grudniu nagrać 2 utwory i zobaczymy, co będzie dalej. No jest tego dużo, jest tego dużo. Dzieje się. Dzieje się, naprawdę dzieje. Powodzenia w tym, co się dzieje. Nie dziękuj. I do zobaczenia następnym razem. Dziękuję bardzo. Dzięki.